Jam Vishnupad Brahmahansa Prabhadakasharya Asadhara Sadishi Sriman. His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swaraj Srila Prabhupada Ki Jai. Gaur Premanande Haribol Shalkabhava Vibrani Bhakta Shalkabhava Shri Guru Shri Garanga Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Vidar Srimati Bhaktivedanta Swami Pranamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Putrane Nirvishesha Shnivadi Kaspatyade Om Agyanadvarandasya Kiranjana Sulakaya Chaksurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Vrijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shiva Sakans Vitamscha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabando Digapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishubhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Dhruvyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Bhavadevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Vita. Mamy angielską może? Po polsku. A po polsku, dobrze. It's for me or for you, Maharaj? For both of us. I see. For everyone. Sorry. Co szukasz, Akwarama? So we read from chapter, Bhagavad Gita, chapter 5, 16 to 15. Czytamy z Bhagavad Gita, rozdział 5, tekst numer 15. You just read. Nadate kashite papam na papam sikritim vibhum agyanam avritam gyanam tena muyati jantava. Polski. Tłumaczenie. Ani też Najwyższy Pan nie przyjmuje na siebie niczyich grzechów czy pobożnych czynów. Wcielone istoty są jednak zdezorientowane z powodu ignorancji, która okryła ich prawdziwą wiedzę. Znaczenie. Sanskryckie słowo Vibhu oznacza Najwyższego Pana.
który pełen jest nieograniczonej wiedzy, bogactw, siły, sławy, piękna i wyrzeczenia. Jest on zawsze usatysfakcjonowany w sobie i nie jest niepokojony przez grzeszne ani pobożne czyny. Nie tworzy on takich szczególnych sytuacji dla żywej istoty, ale to ona sama, zdezorientowana z powodu niewiedzy, pragnie znajdować się w pewnych warunkach życia i w ten sposób zaczyna się łańcuch jej czynów i następstw tych czynów. Żywa istota jest dzięki swojej wyższej naturze pełna wiedzy. Niemniej jednak z powodu swojej ograniczonej siły z łatwością ulega ona wpływowi niewiedzy. Pan jest wszechpotężny, ale żywa istota taką nie jest. Pan jest Wibu, czyli wszechwiedzący, ale żywa istota jest Ano, czyli rozmiarów atomu. Ponieważ jest ona żywą duszą, ma ona wolną wolę, jeśli chodzi o pragnienia. Takie pragnienia spełniane są tylko dzięki wszechpotędze Pana. A zatem, kiedy żywa istota posiada jakieś niemądre pragnienia, Pan pozwala jej spełniać te pragnienia, ale nigdy nie jest on odpowiedzialny za czyny i skutki tych czynów w poszczególnej sytuacji, w której żywa istota zapragnęła. Uwarunkowana i zdezorientowana żywa istota utożsamia się z określonym ciałem materialnym i podlega wpływom przemijających niepowodzeń i szczęścia w życiu. Pan jest bezustannym towarzyszem żywej istoty jako Paramatma, czyli dusza najwyższa, a zatem może on znać pragnienia indywidualnej duszy. Tak jak będąc w pobliżu kwiatu, można powąchać jego zapach. Pragnienie jest subtelną formą uwarunkowania żywej istoty. Pan spełnia jej życzenia w takim stopniu, w jakim ona na to zasługuje. Człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Indywidualna istota nie jest zatem wszechmocna w spełnianiu swoich pragnień. Pan jednakże może spełnić każde życzenie i będąc bezstronny w stosunku do każdego, nie staje on na przeszkodzie pragnieniom drobnych, niezależnych żywych istot. Jednakże gdy ktoś pragnie Kryszny, Pan roztacza nad nim szczególną opiekę i zachęca go do takich pragnień, tak aby istota taka mogła go osiągnąć i być wiecznie szczęśliwą. Hymn wedyjski mówi: Esha uchya eva sindhu karma karanayati tam yam eva yo lakhebya unishate Esha eva sadhu karma karanayati karayati yam avhonishate. Pan angażuje żywą istotę w pobożne czyny, tak aby mogła ona zrobić postęp. Pan angażuje ją w niepobożne czyny, tak aby mogła iść do piekła. Kaushitaki Upanishad 3.8. Agyojantur anishoyam atmanah sukha dukkhaya ishvara perito gachet svargam vasvaram evacha. Żywa istota jest całkowicie zależna w swoim szczęściu czy nieszczęściu. Przez wolę Pana może ona iść do nieba albo do piekła, podobnie jak chmura pędzona jest przez wiatr. Zatem wcielona dusza z powodu swojego odwiecznego pragnienia, aby uniknąć świadomości Kryszny, sama jest przyczyną swojej dezorientacji. Chociaż konstytucjonalnie jest wieczną, pełną wiedzy, szczęścia i pełną... Chociaż konstytucjonalnie jest wieczną, pełną szczęścia i pełną wiedzy, to z powodu swojej znikomości zapomina o tej swojej konstytucjonalnej pozycji, jaką jest służba dla Pana, i w ten sposób zostaje usiedlona przez niewiedzę. I z powodu tej niewiedzy twierdzi, że Pan odpowiedzialny jest za jej uwarunkowaną egzystencję. Potwierdzają to również Vedanta Sutry 2.1.34. Vaishamya nirgrinie
nasape shatvat tatahi darshayati. Pan zawsze wolny jest od nienawiści, ani też nie preferuje nikogo, chociaż wydaje się, że tak jest. Narate kasitit papam na papam sikrutim vibhum agyane navritam gyanam tena muyati jantava. Ani też Najwyższy Pan nie przyjmuje na siebie niczyich grzechów czy pobożnych czynów. Zielone istoty są jednakże zdezorientowane z powodu ignorancji, która okryła ich prawdziwą wiedzę. Mam Vishnu Graya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shrunivadi Paschadhyade Satarane. Thank you all for coming. Dziękuję za przybycie wszystkim. In this verse, Krishna tells us that everything depends upon desire. Krishna mówi w tym wersecie, że wszystko zależy od pragnienia. In several places in Bhagavad Gita, Krishna tells us that we're not actually doing anything. Krishna w kilku wersetach Bhagavad Gita mówi nam, że tak naprawdę niczego nie robimy. For instance, in the 5th chapter, Na przykład w 5. rozdziale Krishna says that the soul, actually 5:8 to chapter 5, text number 8. w rozdziale 5, tekst 8. Naiva kinchit karomiti yukta manyate tattvavet pashan shrinvan sprishan jagran ashnanga chan sapan swasan prajalpan vishijangrinan umishan imishanapi indriyarn diarteshu vartanta iti daryan. Kto osiągnął taką boską świadomość, ten chociaż patrzy, słucha, dotyka, wącha, je, porusza się, śpi i oddycha. Zawsze wie w głębi, że naprawdę nic nie czyni. Gdyż mówiąc, wypróżniając się, przyjmując pokarm, otwierając i zamykając oczy, wie zawsze, że to tylko materialne zmysły wchodzą w kontakt z przedmiotami zmysłów. On zaś sam nie ma z nimi nic wspólnego. And in the 13th chapter, I w 13 rozdziale, text number 34, tekst numer 34, Nadate kasitit papam na papam sikritim vibhum, maybe it's 32. Agyanayna vitam agyanam tena muyati jantava, 32. Or does the Supreme Lord assume anyone's this one? Or does the Supreme Lord assume anyone's sinful or pious? Anadivam, although the soul is eternal, transcendental, and beyond the modes of material nature, despite contact with the material body or Arjuna, the soul is neither entangled nor is he doing anything. Posiadając taką wizję wieczności, może on dostrzec, iż niezniszczalna dusza jest transcendentalna, wieczna i poza siłami natury materialnej. Pomimo kontaktu z ciałem materialnym u Arjuna, dusza nigdy nie wykonuje żadnej pracy, ani nie zostaje uwikłana. So it's good to know that we're eternal. Także dobrze wiedzieć, że jesteśmy wieczni. And that no matter what happens in the material world, it doesn't really affect us as a spiritual soul. I niezależnie od tego, co się dzieje w świecie materialnym, to nie dotyka nas jako wiecznej duszy. Since we're eternal and nothing affects us in the material world, what's the problem? Ponieważ jesteśmy wieczną duszą, to wszystko, co w świecie materialnym się dzieje, nie dotyka nas. Więc w czym jest problem? Well, one problem is that it's just like watching a bad movie. Jednym z problemów jest to tak jak oglądanie jakiegoś strasznego filmu. One may not be taking part in the movie, but it's very uncomfortable watching a movie which is not very enjoyable. Może ktoś nie brać udziału w tym filmie, ale samo oglądanie tego filmu, który nie jest zbyt przyjemny, nie jest niczym wspaniałym. It's good to be eternal.
Dobrze jest być wiecznym, but it's not very good to be eternally suffering. ale nie jest dobrze cierpieć wiecznie. And why are we suffering? I dlaczego cierpimy? Because we're in contact with our material body. Ponieważ jesteśmy w kontakcie z materialnym ciałem. And as long as we're identifying ourselves with the gross and subtle material bodies, we have to experience them. I tak długo jak utożsamiamy się z subtelnym i fizycznym ciałem, musimy ich doświadczać. So the real problem for the soul is the fact that he's making plans in order to be happy in the material world. Problemem dla duszy jest to, że ona robi plany, żeby być szczęśliwą w świecie materialnym. And avoid all kinds of problems in the material existence. I unikać wszelkich problemów w egzystencji materialnej. The problem is that we can't avoid problems. Ale problemem jest to, że nie możemy uniknąć problemów. If we, at least this body can't avoid problems. A przynajmniej ciało nie może uniknąć problemów. Can anyone stop their body from growing older? Czy ktoś może powstrzymać ciało przed starzeniem się? Is anyone doing that right now? Czy ktoś teraz próbuje? I decided not to grow any older. Zdecydowałem, że nie będę się starzeć. As a matter of fact, I've decided I grow younger. Tak naprawdę powiedziałem sobie, że będę młodniał. We can't do that. Nie możemy tego zrobić. What about I'll never become diseased again. Albo nigdy nie będę już chorował. My body will always just be sources of pleasure for me. I ciało zawsze będzie dla mnie źródłem szczęścia. No more teeth aches, toothaches. Nie będą mnie boleć zęby. No more stomach aches. Nie będzie mnie bolał brzuch. My spine will be perfectly straight. Mój kręgosłup będzie doskonale wyprostowany. Everything I eat will always be digested perfectly. I wszystko, co zjem, będzie doskonale strawione. No more disease. Nie będzie więcej chorób. And I'm never going to die. I nigdy nie umrę. I'm going to live here happily ever after. Będę żył tu na wieki. Because I'm a good person. Ponieważ jestem dobrą osobą. I brush my teeth every day. Codziennie szczotkuję zęby rano. I take my vitamins. I biorę witaminy. And I do 10 minutes of exercise every day. I ćwiczę codziennie 10 minut. So no more death. Także nie będzie więcej śmierci. And if somehow or another I do die, I'm not going to take birth again. A nawet jeżeli umrę, to nie narodzę się znowu. I'm going to live in heaven. Będę mieszkać w niebie. Because I'm a good person. Ponieważ jestem dobrą osobą. Can anyone do that? Czy ktoś może tak powiedzieć, czy zrobić? No, we can't do anything. Nie możemy tak zrobić. But we can see the society is doing so many things. Ale widzimy, jak społeczeństwo robi tak wiele rzeczy. But these things they don't deal with. Ale oni nie radzą sobie z tymi rzeczami. Mostly they go and watch movies. Głównie idą oglądać filmy. They don't like the movie that's going on in their life, the movie of their life. Nie podoba im się film ich życia, w którym biorą udział. So they create other movies. Tak więc wytwarzają inne filmy. So we can, instead of living in our imaginations in this world, we can live in our imaginations in some other make-believe world. Także zamiast żyć w takim wyimaginowanym świecie swojego życia, oni żyją w innym wytworzonym świecie w trakcie filmu. Well, people write so many imaginary books. Tak jak ludzie piszą tak wiele wymyślonych książek. So our identification with the material body is imagination. Także nasze utożsamienie się z ciałem materialnym jest naszym wyobrażeniem. And on top of that we create so many other imaginary worlds. I ponadto wytwarzamy tak wiele wyobrażonych światów. Now, as long as we're living in our imagination, we're going to have to accept all kinds of imaginary ideas. I tak długo jak żyjemy w naszym wyimaginowanym świecie, tak długo będziemy musieli wytwarzać tak wiele wyimaginowanych idei. Of course, these ideas are coming to us through our minds. I te idee pojawiają się poprzez nasz umysł. Our minds are flowing with so many ideas. Nasz umysł jest przepełniony tak wieloma ideami. But these are given to us because of other ideas we've had in the past. One są tam, ponieważ mieliśmy tak wiele idei w poprzednim czasie. It's not by accident some particular idea comes through my mind. I to nie jest przypadkiem, że jakaś idea pojawia się w moim umyśle. Now the question is, which are the correct ideas? Ale powstaje pytanie, które idee są właściwe. Therefore it's advised that we hear from Krishna and Bhagavad Gita.
Dlatego radzi się, żeby słuchać od Kryszny z Bhagavad Gity. So we should try to accept ideas coming from Krishna. Powinniśmy przyjmować idee, które pochodzą od Kryszny. For instance, that everyone is a soul. Na przykład, że każdy jest duszą. And that we can change our ideas from material to spiritual. I że możemy zmienić nasze idee z materialnych na duchowe. Now in the material world, everyone is simply a servant of their senses. W świecie materialnym wszyscy są po prostu sługami zmysłów. When our body says eat, then we eat. Kiedy ciało mówi jedz, to jemy. When the body says sleep, then we go to sleep. Kiedy ciało mówi śpi, to śpimy. Whatever our body is dictating to us, we're very faithful servants. Cokolwiek dyktuje nam ciało, to bardzo pokornie spełniamy. So no one can say that we're not servants. Także nikt nie może powiedzieć, że nie jesteśmy sługami. Question is, who we're going to serve? Ale kwestia jest, powstaje pytanie, komu będziemy służyć. Kamarinam kati da kati palitas dorni deshas. Tesham mai jata na karuna na trapa no prashanti. Utsrijate yatapatam yadu laba buddhis from ayatam tvam niyukshvat madasye. So one great devotee prays, Kamarinam kati na katida palitas dorni deshas. In so many different ways, I'm servant of my desires. Jeden z wielbicieli, wielkich wielbicieli modli się, na tak wiele sposobów jestem sługą moich pragnień. And there's no limit to my desires. I moje pragnienia nie mają ograniczeń. And although I'm faithfully serving them, Pomimo, że im wiernie służę, they never stop telling me to do more and more service. to nigdy nie przestają mówić, żeby służyć im jeszcze bardziej i bardziej. My senses never say, oh, you've served me so well last week. Why don't you take a week off? Moje zmysły nie mówią mi, o wspaniale mi służyłeś w poprzednim tygodniu, teraz masz tydzień wolnego. This week you don't have to eat anymore. Teraz nic nie musisz jeść. You don't have to sleep. Nie musisz spać, No problem. nie ma problemu. Just take a week off. Po prostu masz tydzień wolnego. No, the senses say, you didn't serve me nicely last week. Ale nie, zmysły mówią mi, nie służyłeś mi właściwie przez poprzedni tydzień. You have to work twice as hard to serve me this week. Musisz w tym tygodniu pracować 2 razy ciężej. Even people take a vacation, I nawet jeśli ludzie jadą na wakacje, but on their vacation they have to serve their senses twice as much as usual. to na wakacjach muszą służyć zmysłom 2 razy bardziej niż normalnie. So by the time they're finished with their vacation, they need another vacation I jak już skończą im się wakacje, to muszą odpocząć na następnych wakacjach, to recover from their vacation. żeby wypocząć od poprzednich wakacji. And not only our senses never stop demanding things from us, I nie tylko zmysły bez końca żądają czegoś od nas, but they're never satisfied with whatever service we give them. ale nigdy nie są zadowolone z jakiejkolwiek służby, którą dla nich wypełniamy. They're always telling us someone else is serving their senses better than we are. Zawsze mówią nam, że ktoś inny służy swoim zmysłom lepiej niż my. And we're never embarrassed whatever we do to serve our senses. I nigdy nie jesteśmy zakłopotani tym sposobem, na jaki służymy naszym We zmysłom. always have a perfect reason for whatever we do. Zawsze mamy jakieś doskonałe uzasadnienie na to, co robimy. And all that we think people just don't understand me. Ale po prostu mówimy sobie, że ludzie po prostu mnie nie rozumieją. I'm a nice person. Ja jestem miłą osobą. People just don't appreciate what I'm doing. I ludzie nie doceniają tego, co robię. So, utsrijatam yatapate lababuddhi. So we need intelligence. Także potrzebujemy inteligencji. And innate intelligence is based upon the fact that we're actually spiritual souls. I prawdziwa inteligencja polega na tym, że my jesteśmy wiecznymi duszami. And we should serve ourselves at least. I przynajmniej powinniśmy służyć sobie. We should work for our real interest. Powinniśmy pracować dla naszego własnego dobrego That interesu. is to become eternal, to realize our eternality. To znaczy, żeby urzeczywistnić naszą wieczność. To realize the fact that we're, by nature, we understand everything perfectly. I urzeczywistnić to, że z natury rozumiemy wszystko doskonale. And we're supposed to be blissful all the time. I jeszcze powinniśmy być szczęśliwi bez przerwy. So we should work for that. I powinniśmy pracować dla tego celu. Why work for something insignificant? A dlaczego mamy pracować dla jakichś nieznaczących rezultatów?
So that's the process of devotional service. I to jest właśnie proces służby oddania. Especially Ishvare Tad Adineshu Bolishesu Dvitsatsu Cha Prema Maitri Kripopeka Yat Karoti Samadhimaha. We should work on the spiritual platform. Powinniśmy pracować na platformie duchowej. Just like we're chanting Hare Krishna, so we're trying to love Krishna. Tak jak próbujemy intonować Hare Krishna, żeby pokochać Krishna. How do we love Krishna? We try to listen to His name I jak próbujemy kochać Krishnę, żeby słuchać Jego imienia and feel His presence. i poczuć Jego obecność. We focus our attention Skupiamy swoją uwagę and try to give our feelings to Krishna. i próbujemy przekazać nasze uczucia Krishnie. And we hear about Krishna, I słuchamy o Krishnie, how He's playing on a flute. jak gra na flecie, He has blooming eyes like lotus petals. ma takie kwitnące oczy jak płatki lotosu, He has a peacock feather in his hair. we włosach ma wetknięte piórko He's pawie, the son of Mother Jasoda. jest synem matki Jasiody He herds cows in Vrindavan. i pasie krówki we Vrindavan. He dances with the gopis, Tańczy z gopi and he fights with the cowherd boys. i bije się z chłopakami, pasterzami. So we try to hear about Krishna and try to appreciate, I próbujemy słuchać o Krysznie i docenić Go. both in the spiritual world and here, I zarówno w świecie duchowym i tutaj też. that, as it says, one to think of Krishna as the one who knows everything. I didn't get it. What chapter is that? One to think of Krishna, chapter 8, text number 9. Kavin Purana Manusha Sitaram Anoriyam Samanismaradidha Adati Chintaram Kavin Purana Manusha Sitaram Anoriyam Samanismaradidha. What's the next word? Sarvasya. Savasya Datram Vichinti Rupam Aditya Varnam Tamasa Parasta. One can think of the Supreme Lord as the one who knows everything. You can just read it. Należy medytować o najwyższej osobie Boga jako o tym, który zna wszystko, który jest najstarszy, który jest kontrolerem, który jest mniejszy od najmniejszego, który wszystko utrzymuje i żywi, który jest poza wszelkim materialnym wyobrażeniem, który jest niepojęty i który zawsze jest osobą. Jest on promienny jak słońce, a będąc transcendentalnym, znajduje się poza tą naturą materialną. Kavim Purana. So Kavim means one who knows everything. Kavim to oznacza kogoś, kto zna wszystko. So Krishna is not so far away. Także Krishna nie jest tak daleko. He's in our heart. On jest w naszym sercu. And from Him comes remembrance, knowledge, and I forgetfulness. od niego pochodzi pamięć, wiedza i zapomnienie. So everyone is dependent completely on Krishna. Tak więc każdy w pełni polega na Krysznie. So why should we deny His existence? Dlaczego mielibyśmy negować jego egzystencję? It's not a question of just thinking Krishna lives far, far away in some kind of spiritual planet shaped like a lotus flower. To nie jest tak, że Kryszna żyje, mieszka daleko, daleko stąd, na jakiejś planecie w kształcie kwiatu lotosu. 5,000 years ago he came, A 5000 lat temu przyszedł but then tutaj, he left. ale potem odszedł. So now he's far, far away. Także jest daleko, daleko stąd. No, actually Krishna resides in everyone's heart. Tak naprawdę Kryszna jest w sercu każdego. And he's constantly in association with us, giving remembrance, giving us knowledge, giving us forgetfulness. I bez przerwy daje nam wiedzę, pamięć i zapomnienie. So for the devotee, Krishna helps the devotee remember him. Tak więc dla wielbiciela Kryszna pomaga mu pamiętać o nim. And he helps the devotee understand him. I pomaga mu zrozumieć go. And he helps the devotee forget material conceptions. I pomaga wielbicielowi, żeby zapomniał o materialnych pomysłach. And for the non-devotee, Krishna helps the non-devotee forget him. A niewielbicielowi pomaga zapomnieć o nim. And have so many material conceptions. I pomaga mu mieć tak wiele różnych materialnych koncepcji. And see things simply from a materialistic point of view. I pomaga mu też widzieć wszystko z punktu widzenia And materialnego. always forget Krishna. Never remember him. I zawsze zapomnieć o Krysznie i nigdy o nim nie pamiętać.
So we're aspiring to become devotees. My aspirujemy, by być wielbicielami So we should think of Krishna as the one who's in everyone's heart. i powinniśmy myśleć o Krysznie jako będącym w sercu każdego. And he knows everything we're doing. I on wie, co robimy. In America they have Santa Claus. W Ameryce jest jak to się nazywa? Święty Mikołaj, dokładnie. They have Santa Claus here. Tutaj też jest Święty Mikołaj, tak? Jest. He knows if you're good or bad. I on wie, czy ktoś był grzeczny, czy nie. So Krishna is the all-powerful Santa Claus. Tak więc Krishna jest właśnie tym Świętym Mikołajem, ale wszechpotężnym. He knows if everyone is good or bad. I on wie, czy każdy był grzeczny, czy nie. And he rewards us accordingly. I nagradza nas odpowiednio. That's why we're in these bodies right now. Dlatego też znajdujemy się w naszych ciałach w tej chwili. Krishna, through his material nature, gave us these bodies. Krishna poprzez naturę materialną dał nam te ciała. And he knows, he senses our desire, just like one can understand the flavor of a flower by smelling it. I on wyczuwa nasze pragnienia, tak jak wyczuwa się zapach kwiatu po prostu obok niego. So the question is, do we want to love Krishna or do we want to love Krishna's energy? Powstaje pytanie, czy chcemy kochać Krishnę, czy jego energię. We have to love something. Musimy coś kochać. So it's either Krishna or we have to love his material energy. To jest albo Krishna, albo będziemy musieli kochać jego materialną energię. If we focus our attention and try to give our love to the material energy, then we forget Krishna. Jeśli skupimy się na energii materialnej i będziemy próbować ją kochać, to zapomnimy o Krishnie. And if we try to focus our attention and give our love to Krishna, then we'll forget our material conceptions. A jeśli będziemy skupiać się na Krishnie i próbować go kochać, to zapomnimy o naszych materialnych koncepcjach. Which means that we have to live in the association of devotees. I to pociąga za sobą to, że będziemy potrzebować przebywać w towarzystwie wielbicieli. And learn the six loving exchange and engage in the six loving exchanges with the devotees appropriately. I będziemy próbować wymieniać takich 6 wymian, miłosnych wymian między wielbicielami. Because in the spiritual world there's not only Krishna, there's also Krishna's devotees. Ponieważ w świecie duchowym nie jest tylko Krishna, ale są tam też jego wielbiciele. We can't go to the spiritual world and expect only Krishna is going to be there. Nie możemy się spodziewać, że w świecie duchowym będzie tylko Krishna. Me and Krishna forever. Tylko ja i Krishna na zawsze. I love Krishna, Ja kocham Krishnę, but his devotees are useless. ale ci wielbiciele są bezużyteczni. No, there we have to, everyone loves Krishna and they love Krishna's devotees. Nie, wszyscy kochają Krishnę i kochają wielbicieli Krishny. And service to Krishna also means service to Krishna's devotees. I służba dla Krishny oznacza również służbę dla wielbicieli Krishny. So we don't practice serving Krishna's devotees here, where are we going to practice? A jeśli nie będziemy praktykować służenia wielbicielom Krishny tutaj, to gdzie będziemy to mogli praktykować? Krishna is more pleased when we serve his devotees than when we serve him directly. Krishna jest bardziej zadowolony, jeśli służymy jego wielbicielom, niż jemu bezpośrednio. And of course, service to Krishna's devotees takes some expertise. I oczywiście służenie wielbicielom Krishny wymaga pewnej ekspertyzy, doskonałości. It's not a question of just what we do, it's also how we do it. Nie jest to kwestia tylko co robimy, ale też w jaki sposób to robimy. So it's an art that has to be learned. I to jest sztuka, której trzeba się nauczyć. Of course, if we think we're already perfect in everything, Jeżeli oczywiście myślimy, że jesteśmy doskonali już we wszystkim, the only imperfection in this world is that people don't understand I'm perfect. to jedyną niedoskonałością w tym świecie jest to, że ludzie nie rozumieją, że jestem doskonały. If we can simply solve that one imperfection of this world, everything will be perfect. I jeśli tylko rozwiążemy tę jedną niedoskonałość w tym świecie, to wszystko będzie już doskonałe. But actually, the great devotees, they think exactly the opposite. Ale tak naprawdę wielcy wielbiciele myślą zupełnie odwrotnie. They think everything in the material world is perfect, the only imperfection is themselves. Oni myślą, że wszystko w tym świecie materialnym jest doskonałe, z wyjątkiem nich samych. Because they're Krishna conscious and they love Krishna and they love everyone, therefore they think everyone is perfect except for themselves. Ponieważ oni kochają Krishnę i kochają wszystkich innych, to uważają, że wszyscy
wokół są doskonali z wyjątkiem nich samych. That somehow or another everyone is engaged in Krishna service. I że w jakiś sposób każdy jest zaangażowany w służenie Krysznie. And for the innocent, we have to try to help them A jeśli chodzi o niewinne osoby, to powinniśmy próbować im pomagać. understand the value of Krishna consciousness. Żeby zrozumieli wartość świadomości Kryszny. So one thing we can offer people, I jedną z rzeczy, którą możemy ofiarować ludziom, we can tell them to chant Hare Krishna. jest to, żeby mówić im, że mogą intonować Hare Krishna. How many of the devotees here are chanting japa every day? Ilu z wielbicieli intonuje japa codziennie? Okay. So we have some candidates here to learn to chant japa. Także mamy tutaj kandydatów do tego, żeby mogli się nauczyć, jak intonować japa. They have some japa beads in Vrasva, in Łódź. Czy macie tutaj jakieś dodatkowe korale japa? You have japa beads in Łódź? You have some. It's all right. It's all right. Don't worry about it. Nie, nie, Oh, nie you musicie got szukać some. teraz, nie. So we should have japa beads here for new people. Powinniśmy mieć takie dodatkowe korale japa dla nowych osób też. And we should explain to them chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We should teach people how to chant japa. Powinniśmy uczyć te osoby, jak intonować japa. Otherwise, how will Krishna consciousness spread? I inaczej w jaki sposób świadomość Kryszny się rozprzestrzeni. What's the greatest gift we can give to people? Jaki jest największy dar, który możemy dać ludziom? Spiritually speaking, everyone in this material world is rather poor. Duchowo rzecz biorąc, każdy w tym świecie materialnym jest raczej biedny. Sanatana Goswami, one time he was sitting there, Pewnego razu Sanatana Goswami siedział sobie and he was approached by one man. He was told that Sanatana Goswami has the greatest treasure. i podszedł do niego pewien człowiek, któremu powiedziano, że Sanatana Goswami ma największe bogactwo, That he has a touchstone. że ma kamień filozoficzny. Touchstone is something that turns whatever it touches into gold. Kamień filozoficzny jest to taki kamień, dzięki któremu można, dotykając jakąkolwiek rzecz, zamienić ją w złoto. So this man approached Sanatana Goswami and said, "Dear Sanatana Goswami, I heard you have a touchstone." I ten człowiek powiedział: drogi Sanatana Goswami, słyszałem, że masz kamień filozoficzny. So can you give me your touchstone? Tak więc czy mógłbyś mi go dać? I'd like to become rich. Chciałbym być bogaty. So he said, no problem. Powiedział: nie ma problemu. So he said, it's over there, it's where the trash is. On powiedział: zobacz, tam jest wysypisko śmieci, on tam leży. You can just pick it up out of the trash. Możesz po prostu wygrzebać go z tego wysypiska. So the man took the touchstone, started to touch iron, and it all turned into gold. I ten człowiek znalazł ten kamień i zaczął dotykać żelaza i wszystko zamieniło się w złoto. So he thought, well, Sanatana Goswami, he's thrown this touchstone into the garbage, and he must have something much more valuable. On pomyślał: Sanatana Goswami wyrzucił ten kamień filozoficzny na śmieci, on musi mieć coś jeszcze bardziej ważnego, tak. So he said, yes, he said, I have something much more valuable. On powiedział: tak, mam coś bardziej wartościowego. He said, but you have to throw your touchstone into the garbage again. Ale najpierw musisz wyrzucić ten kamień filozoficzny na śmieci. So the man threw the touchstone into the garbage and he said, yes, what's more valuable? I on wyrzucił ten kamień filozoficzny na ten śmietnik i zapytał, co jest bardziej wartościowego. So he said, repeat after me. On powiedział: powtarzaj za mną. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we have the most valuable, something more valuable than a touchstone. Tak więc posiadamy coś bardziej wartościowego niż kamień filozoficzny. So we shouldn't be misers. I nie powinniśmy być skąpcami. We should try to distribute this information to others. Powinniśmy próbować rozprzestrzeniać tę informację wśród innych. Tell people about the glories of chanting Hare Krishna. Mówić ludziom o chwałach intonowania Hare Krishna. Because that's the method in this age of actually waking up our dormant consciousness of Krishna. Ponieważ w tym wieku jest to metoda na rozbudzenie naszej uśpionej świadomości Kryszny. So we should tell our friends about the chanting.
Tak więc powinniśmy mówić naszym przyjaciołom o intonowaniu. Especially if people can get some japa beads and chant for a week. A na przykład szczególnie osobom, które mogą wziąć korale japa na przykład na tydzień Every day they can chant one round. i codziennie mogą intonować jedną rundę. How many chant at least one round every day? A ile osób intonuje przynajmniej jedną rundę dziennie? So, does it help your life? I to pomaga wam w życiu? Tak. So why will it help everyone else's life too? No więc dlaczego nie moglibyśmy pomóc też w życiach innych osób? Tak? Tak. Sure. Jesteście pewni? Pewnie? Pewni. Pewnie. Pewnie? So we should try to do that. We should try to get people to chant, give them japa beads and try to get them to chant one round every day. Tak więc For a musimy week. próbować rozdawać ludziom takie korale i próbować, żeby zachęcać ich do intonowania jednej rundy dziennie. And no matter who they are, that might change their whole course of existence. I niezależnie kim będą, to zmieni całkowicie ich kurs egzystencji. Generally speaking, especially in Kali Yuga, people are destined to a very inauspicious future. Szczególnie w Kali Judze ludzie są ogólnie rzecz biorąc tak nakierowani na bardzo nieprzyjemną przyszłość. Because of the sinful activities they perform. Ze względu na grzeszne czynności, które wykonują. But if they can just chant Hare Krishna every day for a week, Ale and jeśli, they change their entire course of existence. ale jeśli przez tydzień będą intonować jedną rundę dziennie, to zmieni ich całkowicie całkowity kurs w życiu. Karunika, was it Karunika Suridasar? How does that start? The good qualities of devotee. Pamięta ktoś o dobre cechy wielbiciela? That Karunika, one of the qualities of devotees is that they're merciful. Jedną z dobrych cech wielbiciela jest to, że jest on miłosierny. So, in Kali Yuga, Yamaraj has enough service. W Kali Judze Yamaraj ma wystarczająco dużo służby. If some people start chanting Hare Krishna and take the path back to Godhead, Yamaraj will not become disturbed. Jeśli niektórzy ludzie podejmą intonowanie Hare Krishna w Kali Judze, to Yamaraj nie będzie tym zaniepokojony. We shouldn't be afraid that we'll take Yamaraj's service away from him. Nie powinniśmy się niepokoić, że zabierzemy mu służbę. On the other hand, Srila Prabhupada and our acharyas will be very happy if we take that seriously. A z drugiej strony Śrila Prabhupada i acharyowie będą bardzo szczęśliwi, że podjęliśmy taką If służbę. we try and help the innocent people of Kali Yuga. Że próbujemy pomagać niewinnym osobom w Kali Judze. And that will also give us the strength, spiritual strength, to avoid those elements of Kali Yuga that are trying to take our minds away from Krishna. I to również spowoduje, że będziemy mieli siłę, żeby nie podlegać tym osobom, które próbują nas odciągnąć od Kryszny. If we try to give japa to people, Jeśli będziemy próbować rozdawać teach them to chant Hare Krishna, korale ludziom i uczyć ich intonowania Hare Krishna, give them Srila Prabhupada's books which will help them understand why they should chant Hare i Krishna. dawać książki Prabhupada, które pomogą zrozumieć, dlaczego mają intonować Hare Krishna Who is Krishna? i kim jest Krishna, Who is Srimati Radharani? kim jest Śrimati Radharani, Who are the devotees? kim są wielbiciele, What's going on in this Kali Yuga? co ma miejsce w Kali Judze. If they understand, then they'll take it more seriously. Jeśli oni to zrozumieją, to przyjmą to bardziej poważnie. And if we help others take it more seriously, then we'll also take it more seriously. Jeśli my pomożemy innym być bardziej poważnymi, to my również będziemy bardziej poważni. So by helping others chant Hare Krishna, then we'll chant Hare Krishna better. I jeśli będziemy pomagać innym intonować Hare Krishna, to my również będziemy intonować Hare Krishna lepiej. We have the most valuable gift and we can give it to others and we'll get more of that valuable gift. Mamy ten najbardziej wartościowy dar i jeśli będziemy go rozdawać innym, to będziemy dostawać tego daru jeszcze więcej. It just depends upon our desire to do so. I to polega jedynie na naszym pragnieniu, żeby to robić. Do they have extra japa beads in Łódź? Czy mamy jakieś dodatkowe jeszcze korale w Łodzi? Na stanie? Tak, nowe korale. Nowe korale. No.
no extra that you can distribute to others. Dodatkowe, które można rozdawać osobom znajomym. Znajomym. You don't have any extra japa. Mówiłam. So even if someone wants to chant Hare Krishna, they can't do it. They have to go to Warsaw. Jeśli ktoś by chciał intonować Hare Krishna, to nie będzie to mógł tego robić. Musi jechać do Warszawy. Zaraz przyniesiemy też. So maybe you should get some japa beads Tak więc może spróbujcie zorganizować jakieś and then pasy try to inspire people to chant Hare Krishna. i inspirować ludzi, żeby intonowali Hare Because Krishna. even they come to one program, Nawet jak przyjdą na jeden program but then they have to go home i potem muszą iść do domu, and their family's watching television. tam rodzina ogląda telewizję, They're eating things which are not offered to Krishna. jedzą rzeczy, które nie są ofiarowane Krysznie. Maybe some in their family smokes. Może ktoś tam pali w rodzinie. So then they forget Krishna. To łatwo zapomną o Krysznie. But if they go home and they chant Hare Krishna throughout the whole week, they can remember Krishna A jeśli będą intonować Hare Krishna, to przez cały tydzień będą pamiętać and o become Krysznie. inspired to hear more about Krishna when they come next week. I będą zainspirowani, żeby słuchać o Krysznie więcej następnego So tygodnia. these are not just ordinary beads. To nie są takie zwykłe korale. This is our lifeline to spiritual life. To jest nasza łódź ratunkowa do świata duchowego. And if we lose this lifeline, then we'll drown in material existence. Przepraszam, jeśli stracimy tą łódź ratunkową, to utoniemy w materialnej egzystencji. So Prabhupada writes in this verse that desire is a subtle form of conditioning. Prabhupada pisze w tym wersecie, że pragnienie jest subtelną formą uwarunkowania. So everyone has a choice. Either we'll desire Krishna and chant his name, Każdy ma wybór. Może pragnąć Kryszny i intonować Jego imiona, or we have to desire according to what our past conditioning is. albo mieć pragnienia zgodne z poprzednim uwarunkowaniem. One is the path to enlightenment and happiness. Jedna jest to ścieżka do oświecenia i szczęścia And the association of this divine energy, Srimati Radharani, and the divine person, Krishna. i ścieżka do towarzystwa z boską energią Srimati Radharani i Kryszny. And the other is the unlimited, the endless search for happiness in an unhappy world. A druga ścieżka to ścieżka w kierunku nieskończonego poszukiwania szczęścia w materialnym świecie, który jest nieszczęśliwy. An endless search for security in the most unsecure place. I nieskończone poszukiwanie bezpieczeństwa w świecie, który jest niebezpieczny. The search for knowledge from ignorant people. I poszukiwanie wiedzy od ludzi, którzy są ignorantami. So let's try to do that if possible. Tak więc próbujmy robić takie rzeczy, jeśli to możliwe. Any questions? Czy może ktoś ma jakieś pytanie? Dziękuję.